Cześć! Z Wami Alex, jesteście na kanale Batna24 i dzisiaj jest odcinek o sprzęcie sieciowym. Lecimy! Każdy administrator sieciowy chce mieć niezawodną i bezawaryjną sieć lokalną. Dlatego zwykle są kupowane jakieś drogie urządzenia, drogie switche, drogie routery. Ale co jeżeli ja powiem, że można mieć budżetowe rozwiązanie, ale przykładowo porównalne do Cisco, Aruba, HP, Della? Zobaczymy to na przykładzie Extralinka. Są nowe switche od Extralinka. Extralink Nemesis i Extralink Hypnos. Lecimy! No i mamy pierwszego switcha. Pierwszego nowego switcha od Extralink. To jest Extralink Hypnos, ale nawet niezwykły Hypnos, Hypnos Pro. A dlaczego Pro? Już Wam mówię. Hypnos zwykły ma 24 porty, Hypnos Pro ma też 24 porty, ale z zasilaniem PoE. To jest ważne. No i co? Otwieramy, zobaczymy co jest w pudełku i lecimy dalej. Już wypakowaliśmy tego switcha. Widzimy, że ma 24 porty, 4 porty SFP+, czyli ma już 10 giga na każdym porcie. Dalej, co producent włożył? To jest kabel zasilający, próbki i uchwyty do szafy rack. No i oczywiście, że krótka instrukcja uruchomienia. Instrukcja jest naprawdę super, bo jest w 6 językach nawet. Jest polski, angielski, turecki, niemiecki i jeszcze coś. Warto powiedzieć, że ten switch jest Layer 3, czyli warstwy trzeciej. On naprawdę może obsłużyć całą Waszą sieć. Obsługuje do 32 tysięcy MAC adresów, czyli 32 tysiące urządzeń. To jest bardzo dużo. Obsługuje wirtualne sieci, do 4000 wirtualnych sieci. Ma budżetową moc na 450 W PoE. Czyli w skrócie, nasz switch Extralink Hypnos niczym nie odstaje od najbardziej zaawansowanych switchy na rynku. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć drugą naszą nowość od Extralink, Extralink Nemesis. Czym się on różni od naszego Hypnosa? Zobaczymy dalej. No i mamy drugi switch, to jest switch Extralink Nemesis, ma 48 gigabitowych porty i też jak poprzedni switch ma wersję Pro i zwykły. Pro się różni tym, że ma PoE. No i zobaczymy co jest w pudełku. W pudełku ma to samo, co ma poprzedni switch, czyli kabel zasilający, uchwyt, śrubki, instrukcja. Sam switch ma 48 porty, gigabitowych porty, które obsługuje PoE. To akurat wersja Pro. Też ma 4 porty SFP+, które obsługują do 10 gigabitów, konsolowy port i port USB. Switch Nemesis ma te same atuty co i Hypnos, ale różni się ilością portów. I teraz chciałbym się sprawdzić, jak to działa. Podłączymy się do niego, sprawdzimy, jaki ma interfejs użytkownika i czy jest łatwy do konfigurowania. Szybko podłączyliśmy naszego switcha Hypnosa do sieci, daliśmy mu prąd, podłączamy, będę nagrywał ekran i zobaczycie, co on ma w sobie. Dobra, wchodzimy, on ma adres 192.168.1.200 i wchodzimy na ten adres. Od razu widzimy stronę logowania. Musimy wpisać po pierwszy raz tylko login i hasło admin. Wchodzimy. No i od razu widzimy interfejs jest taki szary, ale bardzo przyjemny nawet, taki user-friendly powiedzmy. Od razu widzimy wszystkie porty, wszystkie LEDy nawet tu. Ciekawe. Czyli wchodzimy, możemy stąd wejść na nasz port i od razu go skonfigurować. To jest bardzo ciekawe i bardzo przyjemne. Czyli możemy nazwę go wpisać, prędkość transmisji danych i jeszcze kilka różnych momentów.
Ale pierwsze co my musimy zrobić, to zmienić oczywiście, że login i hasło do logowania na urządzenie. No, zwykle to jest w zakładce Management. Wchodzimy i już od razu widzimy naszego admina. Możemy dodać nowego nazwę. Wpisujemy Alex. Bardzo zaawansowane hasło. Jeszcze raz go powtórzymy. I klikamy, jakie mogą być przywilegie. To może być zwykły user czy admin. Ale po co zwykłemu useru tu być? Więc po prostu klikamy admin, dodajemy. I wchodzimy jeszcze raz w User Accounts Management. I widzimy naszego Alexa i admina. Naprawdę to adminom to lepiej usunąć, żeby nie było zhakowane nasze urządzenia. Po zmianie hasła i nazwy użytkownika zobaczymy jeszcze, jakie ustawienia ma ten switch. W ogóle zobaczymy, jaką informację ma ten switch. Czyli mamy tu model, system name, możemy się zmienić na dowolną, jak zwykle IPv4 adres, IPv6 adres, informacja o włączonych dostępach, czyli Telnet, SSH, HTTP, SNMP. To wszystko można włączyć albo wyłączyć. Z uwagi na bezpieczeństwo oczywiście, że jakieś logi można podejrzeć, ale dobra, nam to nie jest ciekawe. Zobaczymy dalej, co można tu zrobić z tym switchem. Oczywiście, że zmienić porty, nazwy ich, prędkość, włączyć jakieś security, czyli bezpieczeństwo. Można nawet port wyłączyć w ogóle. PoE settings. Tu akurat możemy włączyć albo wyłączyć PoE z porta jakiegokolwiek. Chociaż on sam dostosuje się do portu, jeżeli jakieś urządzenie będzie potrzebowało PoE zasilania, to wtedy oczywiście, że nasz switch da zasilanie na tym porcie. Ale jeżeli chcemy zrestartować urządzenie, to możemy wyłączyć port i wyłączyć. Tak to prosto działa. Lecimy dalej. Co jeszcze mamy? Wirtualne sieci LAN. Jak już wcześniej mówiłem, on obsługuje do 4000 wirtualnych sieci LAN. Możemy sobie ich tu otworzyć, usunąć i skonfigurować. MAC Address Tables. Jak wcześniej mówiłem, obsługuje do 32 000 MAC adresów. To 32 000 urządzenia. To jest bardzo dużo. No i co jeszcze? Takie główne, routing, czyli możemy tworzyć ścieżki jakiekolwiek. Akurat to jest warstwa trzecia, akurat na tym urządzeniu to można robić. Na warstwie drugiej tego to nie zrobisz. To tak, jest Management and Interface IPv4 w routingu, IPv6 w routingu też jest, czyli można to skonfigurować na swoje życzenie. Jest taka opcja jak Security. Też możemy skonfigurować dostęp do sieci, jakichkolwiek urządzeń, czyli można podłączyć białą listę, czarną listę po MAC adresach, po IP adresach i to naprawdę jest dobrze ze względu bezpieczeństwa. Switch ma bardzo dużo zaawansowanych opcji. Nie będziemy teraz ich wszystkich pokazywać. Zobaczyliśmy, co chcieliśmy, czyli panel sterowania, panel użytkownika jest bardzo szybki, użyteczny i ni w czym nas nie ograniczy. Bardzo dobry produkt, świetna cena, bardzo dobre rozwiązanie dla tych, kto buduje swoją sieć. Z Wami był Alex, kanał Batna24. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!